Czy wiecie, że Wschowę nazywano niegdyś królewskim miastem, a nawet nieoficjalną stolicą Polski? To właśnie tutaj gościli polscy królowie i zapadały ważne decyzje państwowe. W tym filmie odkryjemy najciekawsze zabytki, takie jak m.in. jeden z najbardziej oryginalnych ratuszy w Polsce, Zamek Królewski wzniesiony z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego, kościół świętego Stanisława z imponującą wieżą, czy kościół świętego Józefa, który zachwyca barokowym wystrojem. Zapraszam do odkrywania Wschowy. Czy jedno z najcenniejszych historycznych miast Polski wciąż pozostaje niedocenione? Wschowa przez wieki była królewskim miastem, świadkiem ważnych wydarzeń i jednym z najbogatszych ośrodków Rzeczypospolitej. Dziś zapraszam Was na spacer po miejscu pełnym zabytków, niezwykłych historii i klimatycznych uliczek. Wschowa to jedno z najstarszych miast zachodniej Polski. Choć dziś jest spokojnym ośrodkiem w województwie lubuskim, przez wieki należała do najważniejszych punktów pogranicza Wielkopolski i Śląska. Zachowany średniowieczny układ ulic, fragmenty murów obronnych, zabytkowy rynek oraz liczne barokowe kamienice sprawiają, że spacer po Wschowie przypomina podróż do czasów dawnej Rzeczypospolitej. W okresie swojej świetności Wschowa należała do najbogatszych ośrodków Królestwa Polskiego. Słynęła z produkcji wysokiej jakości sukna, eksportowanego do wielu krajów Europy, działała tu także mennica królewska, a miasto regularnie odwiedzali polscy królowie. Dziś Wschowa zachwyca licznymi zabytkami. Rynek we Wschowie od wieków był sercem miasta i jednym z najważniejszych ośrodków handlu w regionie. To właśnie tutaj odbywały się targi i jarmarki, a okoliczne kamienice zamieszkiwali zamożni kupcy oraz rzemieślnicy. W XVI wieku rynek otaczały domy z podcieniami, pod którymi funkcjonowały ławy piekarskie, jatki rzeźnicze i kramy kupieckie. Na rynku wielokrotnie gościli polscy królowie, m.in. Kazimierz III Wielki, Władysław II Jagiełło, Kazimierz IV Jagiellończyk czy August II Mocny. Odbywały się tu ważne wydarzenia państwowe, w tym posiedzenia Senatu oraz audiencje dla zagranicznych poselstw. Choć wschodnia pierzeja rynku została zniszczona w 1945 roku, plac do dziś zachował historyczny układ i klimat, przypominając o czasach największej świetności królewskiej Wschowy. Sam rynek wyróżnia się przede wszystkim tym, że w znacznym stopniu jest zielony, czego nie można powiedzieć o większości miast w Polsce. Nie brakuje tutaj drzew, krzewów czy ławeczek, które pozwalają schronić się przed wysoką temperaturą. Kamienice wokół rynku wymagają jednak remontu, co zresztą widać na filmie. Sam plac sprawia jednak pozytywne wrażenie. Ratusz we Wschowie to jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków miasta i serce jego historycznego rynku. Pierwsze wzmianki o ratuszu pochodzą z 1435 roku, jednak budowla była wielokrotnie niszczona przez pożary i odbudowywana. Swój obecny, eklektyczny wygląd z wyraźnymi elementami neogotyku zawdzięcza przebudowie przeprowadzonej w XIX wieku. Charakterystyczna narożna wieża góruje nad zabytkową starówką i od wieków stanowi symbol Wschowy. Warto również zwrócić uwagę na herb miasta umieszczony na frontonie, przedstawiający koronację Najświętszej Maryi Panny oraz podwójny krzyż jagielloński, przypominający o wielowiekowych związkach miasta z Królestwem Polskim. Ratusz był również świadkiem ważnych wydarzeń w historii Polski. W czasach panowania Augusta II Mocnego i Augusta III Sasa odbywały się tu posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej oraz przyjmowano zagraniczne poselstwa, w tym ambasadorów Imperium Osmańskiego. Szczególnie pięknie budynek wygląda z rynku. Znakomicie komponuje się na tle zieleni, choć miejscami widać, że przydałby się mu remont. Pomimo tego i tak robi spore wrażenie. To jeden z najbardziej oryginalnych ratuszy w Polsce. Jego architektura bardziej przypomina XIX-wieczne budowle miejskie północnych Niemiec niż typowe polskie ratusze renesansowe czy barokowe. Zamek Królewski we Wschowie to jedno z najważniejszych historycznych miejsc miasta, choć jego obecny wygląd znacznie różni się od średniowiecznej warowni. Wzniesiony prawdopodobnie w XIV wieku z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego, strzegł zachodnich granic Królestwa Polskiego i był siedzibą starostów. Przez stulecia gościł wielu polskich monarchów, a Wschowa, nazywana niegdyś nieoficjalną stolicą Polski, była miejscem królewskich zjazdów i ważnych wydarzeń państwowych.
Choć zamek został zniszczony podczas wojen i wielokrotnie przebudowany, do dziś zachowały się fragmenty XIV-wiecznych murów oraz relikty dawnej fosy. Obecnie obiekt pełni przede wszystkim funkcję hotelu, restauracji i miejsca organizacji wydarzeń. Niestety nie jest udostępniony do zwiedzania. Mury obronne we Wschowie to jeden z najcenniejszych zabytków miasta i pamiątka po jego średniowiecznej potędze. Ich początki sięgają XIV wieku, kiedy po przyłączeniu Wschowy do Królestwa Polskiego rozpoczęto budowę kamienno-ceglanych fortyfikacji. Obwarowania miały blisko kilometr długości i otaczały całe miasto wraz z fosą oraz wałami ziemnymi, skutecznie chroniąc je przed najazdami. Do wnętrza prowadziły dwie główne bramy, Polska i Głogowska. Choć w XIX wieku znaczna część murów została rozebrana, do dziś zachowały się długie fragmenty, które pozwalają wyobrazić sobie dawny wygląd Wschowy. Spacer wzdłuż murów to podróż do czasów, gdy miasto było ważnym ośrodkiem handlowym i jednym z najlepiej ufortyfikowanych miejsc na pograniczu Wielkopolski i Śląska. Kościół świętego Stanisława biskupa Męczennika i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to najważniejsza i zarazem najstarsza świątynia Wschowy. Jej początki sięgają XIII wieku, kiedy wraz z rozwojem miasta powstał pierwszy parafialny kościół. Wzniesiono go na skraju średniowiecznego miasta, tuż przy dawnych fortyfikacjach, zgodnie z ówczesnymi zasadami lokowania kościołów parafialnych. W XVIII wieku świątynia została przebudowana według projektu wybitnego włoskiego architekta Pompeo Ferrariego. To właśnie wtedy otrzymała swój obecny monumentalny charakter, zachowując jednocześnie fragmenty wcześniejszej gotyckiej budowli. Ma ona formę trójnawowej bazyliki i jest doskonałym przykładem harmonijnego połączenia gotyku z barokiem. Nad panoramą Wschowy góruje imponująca, licząca około 68 metrów wysokości wieża, będąca jednym z najbardziej charakterystycznych punktów miasta. Historia kościoła nierozerwalnie splata się z historią Polski. Po włączeniu Wschowy do Królestwa Polskiego przez Kazimierza Wielkiego, miasto stało się jedną z ważniejszych królewskich siedzib na zachodnich rubieżach państwa. To właśnie w tej świątyni w 1365 roku odbył się ślub króla Kazimierza Wielkiego z księżniczką Jadwigą Żagańską. Kościół bez wątpienia robi duże wrażenie, a szczególnie jego imponująca wieża, która jest widoczna niemal z każdego miejsca we Wschowie. To z pewnością jedna z atrakcji tego miasta, którą trzeba odwiedzić. Dawna rezydencja jezuitów to jeden z najcenniejszych zabytków Wschowy. Jej historia sięga XVIII wieku, gdy jezuici otrzymali teren dawnej mennicy miejskiej i wznieśli tu rezydencję wraz ze szkołą oraz konwiktem dla młodzieży szlacheckiej. Charakterystyczna, lekko wygięta fasada wynika z przebiegu średniowiecznych murów miejskich, do których obiekt został dostosowany. Od 2013 roku budynek jest siedzibą Muzeum Ziemi Wschowskiej, gdzie można zobaczyć wystawy poświęcone historii miasta. Dawny kościół ewangelicki Żłóbka Chrystusowego powstał w 1604 roku, gdy wschowscy luteranie musieli zwrócić katolikom kościół farny. Nową świątynię urządzono w niezwykle krótkim czasie, adaptując dwa mieszczańskie domy przy dawnej Bramie Polskiej. To właśnie podczas pierwszego nabożeństwa, odprawionego w Boże Narodzenie, nadano jej wyjątkową nazwę Żłóbek Chrystusa. Po II wojnie światowej kościół utracił swoją funkcję sakralną. Dopiero współczesne badania archeologiczne odkryły jego kolejne tajemnice, m.in. kryptę Zofii Ujejskiej oraz pozostałości XVI-wiecznej łaźni miejskiej. Budynek Poczty Polskiej wzniesiono w 1886 roku jako siedzibę pruskiego Cesarskiego Urzędu Pocztowego. Neogotycka bryła z czerwonej cegły klinkierowej wyróżnia się bogatymi detalami architektonicznymi oraz dawną narożną wieżyczką z zegarem, która przez lata była jednym z symboli tej części Wschowy. Na początku XX wieku obiekt rozbudowano, dostosowując go do rosnących potrzeb poczty i telegrafu. Po II wojnie światowej budynek przejęła polska administracja pocztowa i do dziś pełni swoją pierwotną funkcję. Dawne koszary we Wschowie są pamiątką po okresie, gdy miasto znajdowało się w granicach Prus. Monumentalny kompleks wzniesiono około 1901 roku. Charakterystyczna ceglana architektura i reprezentacyjny wygląd miały podkreślać militarny charakter budowli. Po zakończeniu działań wojennych obiekt pełnił już funkcje cywilne, a dziś mieści się w nim siedziba starostwa powiatowego.
Staromiejski cmentarz ewangelicki we Wschowie założony został w 1609 roku i był jedną z pierwszych nowożytnych nekropolii w Europie, powstałych poza murami miasta. Zaprojektowano go na wzór włoskiego Camposanto, łącząc funkcję cmentarza z ogrodem pełnym symboliki. Kościół Trójcy Świętej został wzniesiony w XIX wieku. Monumentalna, późnoklasycystyczna budowla z 2 wieżami powstała jako zbór ewangelicki. Dziś pełni funkcję kościoła filialnego parafii świętego Stanisława biskupa Męczennika. Kościół świętego Józefa oraz sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia to jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych ziemi wschowskiej. Świątynia zachwyca bogato zdobionym wnętrzem, imponującymi polichromiami oraz słynącym łaskami obrazem Matki Bożej Pocieszenia, który od wieków przyciąga pielgrzymów z całego regionu. Historia tego miejsca rozpoczęła się w 1457 roku, gdy król Kazimierz Jagiellończyk sprowadził do Wschowy Bernardynów, a obecnie Franciszkanów. Dzięki wsparciu mieszczan już kilka lat później powstały pierwszy kościół i klasztor. Losy kompleksu były jednak burzliwe. Podczas reformacji został spalony przez protestantów, a zakonnicy musieli opuścić miasto. Do Wschowy powrócili dopiero w 1629 roku, rozpoczynając odbudowę świątyni i klasztoru. Dzisiejszy wygląd kościoła jest efektem prac prowadzonych głównie w XVII i XVIII wieku, kiedy nadano mu reprezentacyjny, barokowy charakter. Oprócz samej świątyni, kompleks klasztorny również zasługuje na uwagę. Znajdują się tu malownicze krużganki oraz dziedziniec odpustowy powstały w połowie XVIII wieku. Do dziś mieszkają tu Franciszkanie, którzy prowadzą parafię świętego Józefa i opiekują się sanktuarium. Przez cały rok odbywają się liczne nabożeństwa i uroczystości, z których największe gromadzą wiernych podczas wrześniowego odpustu ku czci Matki Bożej Pocieszenia oraz marcowego odpustu świętego Józefa. Już z zewnątrz kościoła uwagę zwraca wysoka wieża, wnętrze świątyni robi jeszcze większe wrażenie. Sklepienia i ściany pokrywają efektowne barokowe polichromie. Bogaty wystrój, złocone ołtarze oraz liczne elementy sztuki sakralnej sprawiają, że kościół jest uznawany za jeden z najpiękniejszych zabytków baroku w województwie lubuskim. Największym skarbem świątyni jest cudowny obraz Matki Bożej Pocieszenia, namalowany przez nieznanego artystę. Od wielu pokoleń wierni przypisują temu wizerunkowi liczne łaski i wysłuchane modlitwy. Kult maryjny rozwijał się tutaj przez stulecia, a jego znaczenie zostało oficjalnie potwierdzone w XXI wieku. W 2018 roku kościół został podniesiony do rangi diecezjalnego sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, a 2 lata później Matkę Bożą Pocieszenia ogłoszono patronką Wschowy. Lwi mostek powstał w XIX wieku, a jego największą ozdobą jest rokokowa figura lwa podtrzymującego kartusz z herbem Wschowy, symbol dumy i wielowiekowej historii miasta. Budynek pierwszego zespołu szkół imienia Stanisława Staszica wzniesiono na początku XX wieku jako seminarium nauczycielskie, o czym do dziś przypominają daty umieszczone nad głównym wejściem. Monumentalna ceglana bryła z elementami historyzującymi była symbolem dynamicznego rozwoju ówczesnej niemieckiej Wschowy. W czasie obu wojen światowych budynek pełnił funkcje wojskowe. Mieścił m.in. szpital dla żołnierzy, a po II wojnie światowej stał się siedzibą Polskiej Szkoły Zawodowej. Od ponad 80 lat kształci kolejne pokolenia mieszkańców regionu. Wieża ciśnień wzniesiona została w 1914 roku i miała zapewnić mieszkańcom stały dostęp do bieżącej wody. Licząca około 36 metrów wysokości budowla wyróżnia się nowoczesną konstrukcją oraz elegancką ceglaną architekturą. Położona wśród zieleni Parku Miejskiego przypomina bardziej monumentalną wieżę widokową niż obiekt infrastruktury komunalnej. Po renowacji przeprowadzonej z okazji stulecia wschowskich wodociągów ponownie stała się jedną z wizytówek miasta. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Tomasza Zana to najstarsza szkoła średnia we Wschowie. Jej historia sięga 1945 roku, kiedy tuż po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęto organizację polskiego szkolnictwa. Pomnik Diany nawiązuje do jednej z najbardziej niezwykłych postaci w historii miasta, Zofii Gorzeńskiej, szlachcianki, której król August III Sas
Nadał tytuł Łowczyni Wschowy. Warto również przespacerować się Parkiem Tysiąclecia, zwanym również Parkiem nad Stawami. Jest on położony blisko rynku, a jego największą ozdobą są stawy. Przy jednym ze zbiorników znajduje się kamienna fontanna. Przy okazji pobytu we Wschowie można również zobaczyć budynek Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Karola Kurpińskiego, który był dawniej letnią rezydencją rodu Szlichtynków i wyróżnia się klasycystyczną fasadą, czy mniej znany zabytek przemysłowy, dawną gorzelnię. Ten obiekt z pierwszej połowy XX wieku przypomina o czasach, gdy w mieście i jego okolicach rozwijało się przetwórstwo rolne. Dzisiaj gorzelnia nie pełni już swojej pierwotnej funkcji, ale zachowana zabudowa stanowi interesujący element krajobrazu Wschowy. Przy ulicach Moniuszki i Obrońców Warszawy zachował się zespół reprezentacyjnych rezydencji, które powstawały dla zamożnych mieszczan, przedsiębiorców i urzędników. Wschowa posiada również wyjątkowe murale. Królewskie Miasto Wschowa nawiązuje do królewskiej przeszłości miasta i jego wielowiekowego znaczenia. Wypad na Wschowę upamiętnia bohaterską akcję polskich żołnierzy z września 1939 roku, a miasto Wschowa w baśniowej formie przedstawia najważniejsze zabytki i symbole miasta.